Witam serdecznie w pierwszym dniu przygotowań do kolejnego lotu. Tutaj Krzysztof Trzaskalik, oddział Jastrzębie Zdrój. Jesteśmy po trzecim locie konkursowym. Zacznę od podsumowania, ale się pchają tego gołębnika. Zacznę od podsumowania. To są samczyki z oblotu. Tam też stoją samczyki, ale tak gonią radośnie, ponieważ roczniaków nie rozdzieliłem, bo ich trochę brakowało i zostawiłem je razem. Teraz je rozdzielę po oblocie. Też zmęczony byłem, niewyspany, z wstawaniem rano, łącznie z niedzielą, żeby wypuścić te gołębie. Po prostu nie miałem siły, żeby ich rozdzielić i uznałem, niech sobie zostaną do dzisiaj. Dzisiaj sobie rano rozdzielę z nową energią i nadziejami ja, ponieważ też jakiś błąd, pierwsze wdowieństwo te roczniaki właściwie miały i źle się to na nich odbiło na tym pierwszym ciężkim locie. I zobaczymy ile dzisiaj ich doleci. Jeszcze wczoraj coś doleciało. Ogólnie jeśli chodzi o podsumowanie, to stare gołębie spisały się dobrze. Typowanych 9 typów zrobiło z 10 i to tak fajnie, więc jestem z tego zadowolony. Także wszyscy biją czołowo, bo 6 to jest mało, 7, 8 to jest norma w czołówce, 9 to jest nadrobiony konkurs i lekki awans do przodu. Taka prawda trochę, chyba że komuś noga się powija, to leci w dół. Z 5 konkursami jak 50% zrobi z 10, także naprawdę tych typowanych gołębi seryjnych trzeba bić, czy jaszczą, czy co, bić bardzo mocno. Więc no jest akcja z tym odbijaniem. W mistrzostwie drugim szybkościowym tam byłem trzeci, teraz jestem drugi. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Siadły gołębie w czołówce, bo tam ta szpica uderzyła bardzo fajnie. Nie wiem, 5 gołąb, 4, drugi lot z rzędu, także szpicowo te gołębie siadły fajnie. Tym razem pojawiło się w czołówce więcej ptaków, bo ostatnio była przerwa po pierwszych. Tam taka luka była. Teraz to troszkę było lepiej. Także z pewnych względów coś jest lepiej, z pewnych względów coś jest gorzej. Gołębie wesołe, ważne, żeby były zdrowe i szykujemy się na kolejne wyzwania, kolejne loty. Jeszcze 2 loty, takie 300 km, teraz 330, potem 380, zobaczymy co pogoda przyniesie i ostatni lot oddziałowy i wchodzimy na obroty, jak to się mówi, okręgowe, więc dobrze, że jedne gołąbki pokazują, że chcą latać. Tam typowanych fajnie siadły, a jeszcze tam jest drobna rezerwa. Choć to już więcej ciężko zrobić. Nigdy w życiu nie zrobiłem jeszcze 10×10, więc nie wiem, czy się uda, albo kiedy się uda. Takie marzenie zrobić dychę na dychę, to jest pobicie. Zrobiłem 9×10, to też takich odbić za dużo w życiu nie było. Kilka, myślę, do tej pory na palcach można by policzyć. Oczywiście w lotach młodych dyszki były, ale seria wtedy była 15×10, a miałem 15×14 chyba na lotach młodych. To pewnie na lotach młodych dyszka by była, ale w lotach starych nie miałem nigdy dychy. Zawsze któryś zawiedzie. Jak super pójdzie, to ten pewniak wtedy akurat przestrzeli, którego w życiu człowiek by
nie wyrzucił z typowania, więc nie jest to takie proste z tym typowaniem. Więc 9 to jest kapitalny wynik. Przez cały sezon rób 9, to mistrz pewny. Także najważniejsze na tych lotach okręgowych. Potem na lotach 500 km to powiem Wam, że 6 jest dobrze. Ludzie się cieszą jak zrobią 4, 5. Sytuacja się odwraca, jest mniej konkursów. Całkowicie się potem wszystko zmienia, więc teraz 8, 7 wychodzi mało. A jak przychodzą 500 i poważne loty i maratony, to 7 to się cieszą, na maratonie to 3 z dziesiątki. Także sytuacja potem się odwraca diametralnie. Teraz na tych sprinterskich lotach, gdzie tu jest specjalizacja sprintu, to 6 to jest okazuje się średnie pobicie, bo 6 to odbija. Też myślę, że świadczy to o poziomie, że tych dobrych gołębi lotników hodowcy mają i typują i u nas na te typowane na początku to jest za dużo nie stracić, albo potem trzeba mocno nadrabiać na cięższych lotach. Idę zawołać, małe stado lata. Zegar podłączyłem, żeby poodbijał, sprawdzić, czy to w ogóle poodbijało wszystko. Podłączyłem, będą mnie drugi raz przechodzić przez anteny. Zobaczymy ile tych gamoni jest w domu, ile tak faktycznie brakuje. Biegną nastroszone te samce, rozfukane, bo tam samiczki zobaczyły roczne. Chodź. Wcinają. Kał mogę zobaczyć, bo jest po nocy. Po locie bezpośrednio było sprzątnięte. Gdzie tu siedzą jeszcze. Tu akurat wyjątkowo fajne mają. Także nie wygląda mi to, żeby tam były chore. Samice jeszcze macie, tańczą wesoło niektóre. Jak mówię, stare byki są w domu. Dokładnie to chyba starego brakuje jednego. A roczniaków nieproporcjonalnie dużo. Coś z tymi roczniakami po prostu zawaliłem. Przez zegar pójdę do pracy i zobaczymy ile ich dojdzie. Chodź. Moje roczniaki. Kilka ich jest, no. A czy tyle jeszcze ich jest? Tam jest dwulatek, za Chiny nie chciał być ze starszymi. Jak w zeszłym roku jako roczniak go przeniosłem, w ogóle nie zrobił konkursów. Poszedł na swój pierwszy gołębnik i robi konkursy. I też tak gołąb się lubi swoje miejsce, czasami nie chce się przenosić, to jest druga sprawa. Oblot zrobiły, takie przejście koło domu. Ciekawe, czy mi podłączyłem tylko jeden zasilacz, czy mi to będzie działać na odbijanie. Nie chciało mi się dwóch zasilaczy, że dla wzmacnienia włączać. Więc zobaczymy. O, dwa latają wesoło. O!
Podź. Tam nie wiem, jeden od wczoraj siedział na dachu. Podź. Wieczorem. Dobrze, idę. 3-2 latają i jeden, co nie chce w ogóle wejść. A to obcy jakiś, albo co? Chyba kolega kulturalny przyleciał, bo też go nie było, tego co mu drzwi otwieram. I widzę, że chyba jest na dachu. Czeka, żeby mu drzwi otworzyć. Gdzieś ty polas. O tak, to jest kolega kulturalny. Dokładnie, przypiliło cię, że wejdziesz przez klapę? O, podłączyłem zegar. Ogólnie brakuje 15 sztuk, tak dokładnie. 273 zakoszowane, 258, także nie ma 15 sztuk. Tam jakiś gołąbek jest zgłoszony, także raczej może 1, 2 coś dojdzie, ale trzeba się raczej z tym liczyć, że około tych 15 będzie straty na tym locie. Dużo, niedużo, różnie na to można patrzeć. No, nie jest aż tak tragicznie, ale jednak 15 roczniaków nie dało rady i w akcji zaginęło. No tak to bywa czasami. Przerobiłem je na wdowieństwo i nie do końca im to posłużyło. Jakiś błąd był w sztuce. No i coś nie wypaliło po prostu. No, młodzież wychodzi poznawać świat. O. Ojej. Jeden tam coś mocniej lata, widzę. A muszą się oblatywać, wyjść. Zobaczymy, czy będą lepiej słuchały. Trzeba im troszkę dyscypliny bardziej wprowadzić, no bo potem no muszą słuchać i tyle. Jak to przy młodych bywa, kolejny młody nogę złamał, widzę. Tak to, albo się strzaskał tylko. A jeden mi strasznie złamał nogę, nie wiem jak mu to. Ten chyba jest odarty, tylko ma nogę. Tak, chyba tylko strzaskaną, złamać nie złamał. Jeden ma złamaną. Tu siedzą. Akurat gołąbek paluch razy paluch złamał mi tak paskudnie nogę, jakby w kolanie. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Do lotów to raczej ciężko. Na razie go zostawiłem, ale zobaczymy. No i gołąbek przyleciał do domu, niestety padł. Został postrzelony, przebite płuco, krew mu się lała z dzioba. No i niestety padł, nic się nie dało zrobić. To ten, który zawsze przez drzwi wchodził, został po prostu postrzelony tutaj w pierś, w płuco przebite. No i niestety tak skończył, że ktoś go postrzelił, no i padł. Biedaczek. Nie poddajemy się, ale oprócz chwil radosnych są też smutne. Czasami się tak dzieje, że te nasze gołąbki gdzieś tam giną przez drapieżniki, przez ludzi i trzeba pracować z tymi, co są w domu,
przykre jest, jeśli gołąbek dotrze do domu i właściwie pada na rękach i nie można mu pomóc. Tyle w temacie. Dziękuję za uwagę. Dobry lot.